Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o moich olejach albo maceratach ziołowych, które mam w trakcie, które stały na parapecie i trochę Wam też opowiem o sposobach suszenia ziół, żeby te zioła były efektywne i zachowały wszystkie swoje właściwości lecznicze, bo to jest też bardzo ważne. Więc tak, zaczniemy od tego. Ten nagietek jest z tego roku i jest w słoiku zamkniętym próżniowo. W zeszłym roku też tak zrobiłam. Wysuszyłam nagietek na strychu w ciemności i w wysokiej temperaturze latem. Włożyłam do słoika, właściwie to był ten słoik, i próżniowo go zamknęłam. Ta metoda jest dostępna dla mnie i używamy takiej specjalnej pompki próżniowej, którą zaraz Wam pokażę. Tu jest w tym pudełku, ale do tego typu urządzenia są potrzebne te słoiki bowl, które są amerykańskie z taką pokrywką. I co robimy? Więc jak zamykamy taki słoik? W komplecie, ten cały komplet zakupiłam sobie po prostu na Amazonie. Nie mam żadnych umów z tą firmą. I do tego jest taka pompka ładowana kablem USB i po prostu tutaj to przykładamy dosyć mocno, naciskamy i czekamy, aż usunie powietrze. On się tutaj zasysa. Wtedy to ściągamy i jest to zamknięte. I co to daje? To, że nie ma tutaj w tym słoiku powietrza, powoduje, że te zioła będą świeże przez cały rok. I ja otworzyłam taki słoik w tym roku po wielu miesiącach stania w szafce i po prostu zapach był taki świeży, taki fajny. A zaraz Wam pokażę, jak wyglądają te same nagietki z tego samego roku, które były przechowywane w torebce foliowej w tej samej szafce. Tak wygląda nagietek w torebce foliowej. Zobaczcie, to były te nagietki z zeszłego roku, zalane są tylko oliwą, a te były w tej samej szafce. Ten słoik był zamknięty próżniowo z tyłu szafki, a te były postawione z przodu szafki. Oczywiście szafka miała drzwiczki, nie było dostępu światła, ale jednak zobaczcie, jaka jest degradacja tego materiału, tego surowca w porównaniu z tym. Jaka jest różnica w kolorze. Także warto jest nie tylko suszyć w ciemności i suszyć do 40 stopni, ale także zamykać, jeżeli mamy taką możliwość, hermetycznie nasze słoiki. Będą się po prostu dłużej przechowywać bez dostępu powietrza, a także unikać dostępu światła. Także nie suszymy ziół na słońcu, ani nawet nie suszymy w pomieszczeniu widnym, najlepiej by było. Nie wieszamy takich pęczków ziół na oknie, ani w szklarni, tylko musimy to robić w ciemności i będziemy wtedy mieć surowiec dobrej jakości z silnymi właściwościami leczniczymi. To jest olej macerat, który zaczęłam 20 lipca i dzisiaj jest 29 lipca, więc on nie jest jeszcze gotowy. Tu sobie warto dodać datę na słoiku, ale mam oleje, które są już gotowe, bo zaczęłam je w czerwcu. Jak na przykład ten olej z wiązówki błotnej. I dlaczego ten słoik ma czarną skarpetkę? Zaraz Wam opowiem. To jest następny trik, który możemy zastosować, żeby poprawić jakość naszych ziołowych preparatów. Tę metodę z czarną skarpetką możemy stosować także do ziół suszonych. Po prostu zakładamy skarpetkę na słoik, żeby nie dopuścić do dostępu promieni słonecznych. Jeżeli chodzi o robienie olejów na słonecznym parapecie, to zielarze dyskutują na ten temat, czy taka solarna ekspozycja właściwie jest korzystna, czy niekorzystna, ale moim zdaniem wszystko zależy od oleju, jakiego używamy. Ja używam oleju z oliwek z dużą zawartością polifenoli, a polifenole są ochronne, zapobiegają rozkładowi oleju, jełczeniu oleju z powodu wysokiej temperatury. Także jeżeli ja używam oleju z wysoką zawartością polifenoli,
ekologiczny olej, oliwa z oliwek, to wtedy trzymam sobie na słonecznym parapecie przez miesiąc i nie dochodzi do jełczenia tego oleju. A jeżeli wy używacie na przykład oleju rzepakowego, to ten olej może już być zjełczały, bo ponieważ w procesie jego produkcji stosowano wysoką temperaturę i bardzo wysokie ciśnienie i ten olej stoi w plastikowych jasnych butelkach, na półkach sklepowych, jest wystawiony na światło i te wszystkie procesy to po prostu powodują, że ten olej jest nie tylko zjełczały, ale także szkodliwy dla zdrowia. Więc ten olej z wiązówki błotnej, który stał sobie w czarnej skarpetce na moim południowym parapecie, dzisiaj przecedzę, bo olej z zeszłego roku właśnie mi się skończył, więc jest dobra okazja, żeby to dzisiaj zrobić. I mam tutaj także olej z dziurawca. Olej z dziurawca robimy ze świeżych czubków z kwiatami, a najlepiej jakby jeszcze były w pączkach. I ten olej, jak wiecie, kwiaty dziurawca są żółte, ale zawierają hiperycynę i ona zabarwia olej na czerwono. I to właśnie oznacza, nie wiem czy widzicie, bo jest taki dosyć brunatny, ale pod światło jest jak wino. I hiperycyna właśnie zabarwia ten olej na czerwono. Tak samo by się działo z nalewką. I jest to dowód na to, że ekstrakcja olejowa działa, że po prostu te składniki czynne przechodzą do oleju i ten olej z dziurawca używamy zewnętrznie, na przykład na nerwobóle, półpasiec, na przykład na zapalenie nerwu trójdzielnego na twarzy. Wszystkie takie bóle związane z nerwami, bo dziurawiec zewnętrznie właśnie zmniejsza stan zapalny w nerwach. Następnym olejem i ostatnim, który zrobiłam jak na razie w tym roku, jest olej z dziewanny, z kwiatów dziewanny. Kwiaty dziewanny zbieramy świeże i zalewamy, ja w tym przypadku jak zawsze, ekologiczna oliwa z oliwek. I potem jeżeli przecedzamy ten olej, to zostawiamy tą spodnią warstwę, bo tutaj może się zbierać woda i to będzie powodowało psucie się tego preparatu. On nie miał tutaj pokrywki, był przykryty gazą, żeby ta wilgoć wychodziła i tak możemy też robić z olejem dziurawca. I olej z dziewanny stosujemy na przykład na zapalenie ucha jako kropelki, a także smarowanie tutaj zewnętrznie wkoło ucha i jest bardzo skuteczny w tym momencie. Stosujemy go także jako kosmetyk do twarzy. Jest bardzo dobrze działającym ziołem na skórę. Teraz przecedzimy sobie olej z wiązówki i olej z dziurawca. No, będziemy potrzebować do tego jakiś pojemnik. Ja używam tego sitka i używam szmatek muślinowych, przez które będziemy przecedzać. Możemy użyć normalną gazę. Coś, co oddzieli nam te części roślinne od naszego oleju i to po prostu można prać i używać wielokrotnie. Także zobaczcie, jak to robię. No i po prostu, ciężko mi będzie jedną ręką, ale wlewamy nasz olej, przelewamy go przez gazel czy przez muślin. Możemy użyć łyżki, żeby to tak jakby przetrzeć. Zabiera to czasami sporo czasu, ale potem możemy tą gazę czy ten muślin zebrać i delikatnie wycisnąć ten cały olej, żeby mu troszkę pomóc przelecieć, albo jak mamy cierpliwość, to czekamy do końca. I tak właśnie wygląda nasz olej z wiązówki błotnej, który ja używam do twarzy, na rany, na różne wypryski, na gojenie różnych zmian skórnych. Wiązówkę błotną można też robić jako herbatkę, czyli napar, także jako nalewkę. Zawiera salicylany i działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo. Wspaniała roślina. Później te oleje ze słoika przelewamy do takich buteleczek z odzysku z zakraplaczem
i na przykład trzymamy w łazience, a resztę oleju możemy postawić w lodówce, a to jest po prostu do użytku na bieżąco. A tutaj mamy olej z dziurawca. Zobaczcie, jaki ma piękny kolor. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda po odcedzeniu. I tutaj też raczej zwracamy uwagę, żeby nie zostawić tego osadu na dnie. To po prostu może to być woda. Kwiaty dziurawca, powtarzam, zbieramy świeże. I tutaj mamy kolor. Zaraz Wam pokażę pod słońce, jak wygląda, jak się odcedzi. Super. No zobaczmy. Pod słońce. Gdzie jest to słońce? Nie wiem, czy widzicie. Czerwony kolor. Piękny olej. Mój loft nie ma okien i właśnie do niego idę. Temperatura jest odpowiednia, jest tylko trochę bolesne włażenie tutaj po drabinie, ale tutaj mam wszystkie moje zioła. Jak widzicie, tutaj jest nagietek, a tutaj mam taki stelaż, na którym suszę. Tutaj także mam zioła i czosnek. Zaraz Wam pokażę po kolei. Tutaj na tej pierwszej półce mam bazylię świętą, którą mam w pojemniczku, jeszcze nie jest sucha. Tutaj mam jeżówkę i ślas, a tutaj mam rzepik, krwawnik, werbenę krzaczastą. I właśnie w takich warunkach najlepiej suszyć zioła bez użytku prądu, suszarek czy dehydratorów latem. I to się po prostu sprawdza. Tydzień, dwa i te zioła są suche. Możemy je zebrać, zapakować i potem jakieś inne zioła tutaj położyć. Tutaj mam następną porcję nagietka. A tutaj taki overflow. Mam kwiat dziewanny, którą można na bieżąco sobie zbierać. Więcej wiązówki błotnej. Czerwoną koniczynę i monardę. W takich warunkach możemy też dosuszać sobie czosnek, a także cebulki kwiatów cebulowych, tak jak tutaj mamy narcyz, tahiti. Dla mnie się to sprawdza. Czyli moim zdaniem i zdaniem wielu zielarzy nie powinno się suszyć ziół leczniczych, a nawet ziół kulinarnych z dostępem światła. Niektórzy zielarze, od których wzięłam te triki z skarpetką, z czarną skarpetką, nawet nie zapalają światła w ich takich składzikach ziołowych na dłużej. Także nie suszcie ziół z dostępem światła, bo po prostu nie będą działały. A jeżeli wystawicie je na słońce, no to też nie będą działały. Nie będę się wdawać w dyskusję w komentarzach na ten temat, ponieważ stresuje mnie to, a każdy robi tak, jak uważa. Ja robię tak w ciemności i mi się to sprawdza. Pozdrawiam wszystkich amatorów zielarzy i cześć do następnego odcinka.